Moi drodzy, Dalmacja wręcz rozpieszcza nas wspaniałymi widokami. No więc zastanawiałem się, jakiego tu na początek wyjąć asa z rękawa. No powinien to być as najmocniejszy, w dodatku taki, którego wcześniej nie pokazywałem. No i postanowiłem, że przyjedziemy tu, bo tutaj jeszcze nigdy z kamerą nie byliśmy. No więc opiszmy horyzont. Zacznijmy od tego akwenu najbliżej nas. Tu na samiuśkim dole. To nie jest morze. To jest jezioro, Wransko Jezero, które ma z morzem pewne połączenie, dlatego też woda jest tutaj słodko-słona, ale to jest największe naturalne jezioro w Chorwacji. Za nim pas lądu, miejscami bardzo wąski i dopiero dalej Jadran. No i te cudowne wysepki, bardzo blisko się zdające być. To cudo, którym się już z wami dzieliłem. To są mianowicie Kornaty. Kornaty to park narodowy. Tutaj też mamy park przyrody, Wransko Jezero. No i myślę sobie, że na początek to wystarczy. Przed nami mnóstwo atrakcji. Będą to głównie atrakcje miejskie, bo skupimy się w tym odcinku na Szibeniku. Ale na razie właśnie to. To miejsce to jest Widikowac, czyli punkt widokowy. On nazywa się Kameniak i można tutaj dojechać samochodem. Asfaltowa droga, dość wąska, parking, jeden nawet zacieniony. A w centralnym miejscu kapliczka pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Kapliczka, która w środku mieści przerażającą pamiątkę II wojny światowej. Z początku może nam się nieco wydawać dziwnym fakt, że otóż tę kapliczkę zbudowano nad jamą w skałach. No to klasyczne zjawisko krasowe, taka rozpadlina, ta akurat ma 57 metrów głębokości. No i niestety takie miejsca były bardzo często wykorzystywane do zabijania ludzi. A akurat w tej formie kaźni specjalizowali się partyzanci Tity. No bo można tam było wrzucać ludzi, nie strzelając do nich. No po prostu żywych ludzi tam wrzucano. W okolicach Triestu tamtejsze rozpadliny krasowe pełne są takowych miejsc pamięci. Już, albo dopiero w roku 95, już mówię niemal o początkach współczesnej chorwackiej państwowości, dokonano tutaj ekshumacji. Wyciągnięto z tych 57 metrów ludzkie szkielety. No, kto to był? No prawdopodobnie przeciwnicy komunistów. Wiecie, ta wojna tutaj, mówię o II wojnie, to była straszliwa rzeźnia. Poza tym, że walczono z Włochami i z Niemcami, to walczono między sobą. Jadka. I to jest po niej smutna pamiątka. Oprócz potrzeb duchowych można tu również zaspokoić potrzeby cielesne, bowiem niedaleko kapliczki działa konoba. Zimne dania, no ale za to domowe, lokalne składniki, lokalne produkty. Wziąłem największy półmisek, w zasadzie deskę, no i mamy tak, pancetę, prsiut, o, ładny prsiut i widać, że krojony na miejscu, a nie maszynowo, czyli nie jest ze sklepu. Różne sery, mianowicie krowi dojrzewający, owczy, a tutaj jeszcze ser kozi. Ogóreczki, suszone pomidory, marynowany czosnek, pasty z oliwek zielonych, to jest prawdopodobnie konfitura figowa, doskonale to idzie razem z serami, to jest pasta z oliwek czarnych, kapary, zarówno te małe, normalne, jak i te ogromne i oliwa oraz solone sardele. Małe pomidorki, domowy chleb, kieliszek gemiszta,
czyli szprycera. No i tak, to jest tak niezwykle spojone z tym krajobrazem, no bo mamy tutaj dookoła zarówno akwen, jak i pastwiska, więc słona ryba, więc sery. Moi drodzy, wasze zdrowie. A zacznę od prszutu. Moi drodzy, zabił nas upał na Widikowcu. Jak wsiadaliśmy do auta, termometr pokazywał 36,5 stopnia. Więc decyzja była prosta i oczywista. Dzisiaj już nic nie robimy. Jesteśmy, no poza tym, że ja jestem w basenie, to jesteśmy w gościnie u naszych polskich znajomych. Jak widzicie, nie tylko ja pokochałem tę krainę, no i trudno, doprawdy, trudno się temu dziwić. Jesteśmy pod samym Szibenikiem niemal i to jest właśnie ta lokacja, o którą nam chodziło, bo jutro, no może nie od razu po tym, jak słońce wzejdzie i pojawi się na nieboskłonie, ale trochę później zaczynamy jutrzejszy cel Szibenik, a na razie jakże cudowna ochłoda. Od czego zacząć naszą opowieść o Szibeniku? No najlepiej od tego, że jest to najbardziej chorwackie miasto ze wszystkich dalmatyńskich miast. Chorwackie najbardziej w jakim sensie? Ano w takim, że zostało ono założone przez Chorwatów, no bo większość miast w Dalmacji to albo jeszcze starożytni Grecy, albo Rzymianie, albo Ilirowie. Tymczasem Šibenik założyli Słowianie. To słowiańskie plemię, które dzisiaj zwie się Chorwatami i które założyło to miasto wkrótce po tym, kiedy przybyło tutaj skąd? Z terenów dzisiejszej Małopolski. To jest historyczna biała Chorwacja. No i założyli to miasto z paru powodów. Najważniejszy to jest fakt, że ta zatoka, którą tutaj widzimy, to jest najlepszy naturalny port na bardzo długim odcinku całego adriatyckiego wybrzeża. Lepszą lokację może mieć tylko Boka Kotorska. Całą resztę portów założono przeważnie ludzką ręką, znaczy korzystano z pewnego rodzaju ukształtowania terenu, ale zabezpieczano to dzięki ludzkiej działalności. A tutaj spójrzcie, tam jest ujście rzeki Krka i jak sięgamy wzrokiem, to niemal nigdzie nie widzimy otwartego morza. Ta ogromna zatoka, która jest otoczona w dużej mierze lądem. No i głęboka zatoka. No i piękne miejsce. No i właśnie w owo miejsce się zagłębiamy. Na czym polega urok miejscowego Starego Miasta? No przede wszystkim na tym, że jego konstrukcja całkowicie wyklucza jakikolwiek ruch samochodowy. Miasto jest przyklejone do skarpy i ta najstarsza część składa się głównie ze schodów. Wąskie uliczki i schody. Schody, wszędzie schody. Więc zwiedzanie poza atrakcjami wizualnymi jest również doskonałym treningiem. Chyba wystartuje w jakiejś morderczej konkurencji. Na przykład 40 schodów do góry. Bez windy. Nade mną niezwykle ważna rzecz. No jeden z absolutnie arcyważnych symboli ludzkiego postępu. Mianowicie replika lampy, rzecz wyglądająca identycznie jak lampy, które w roku 1895 zawieszono w Szibeniku. Na czym polega niezwykłość tego? Ano na tym, że
one były zasilane prądem z hydroelektrowni na rzece Krka. Patent genialnego Tesli. Pokazywałem wam kiedyś ową hydroelektrownię i ona właśnie sprawiła, że Šibenik był pierwszym miastem bodajże na świecie, który został oświetlony prądem elektrycznym. By oddać sprawiedliwość Edisonowi, trzeba powiedzieć, że dosłownie parę dni wcześniej uruchomił on w ogóle pierwszą hydroelektrownię w dziejach ludzkości na Niagarze. Ta tutaj, wedle projektu Tesli, była druga. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że szybeniczanie w roku 1895 cieszyli się publicznym światłem elektrycznym. No, w Krakowie na przykład wówczas było oświetlenie gazowe. A teraz proszę szanownej wycieczki, nie tylko najważniejszy architektoniczny, no i duchowy symbol miasta, ale również jeden z najważniejszych zabytków w całej Dalmacji. Mianowicie katedrala Świętego Jakowa, czyli katedra pod wezwaniem świętego Jakuba. No, istne cudo i rzecz niezwykła. Niezwykła w tym sensie, że mamy tutaj późny gotyk, wczesny renesans. No dobra, tego w Dalmacji znajdziemy sporo. Ale jest to jedyny budynek w formie już renesansowej, zbudowany wyłącznie z kamienia, techniką montażu no, prawie że wielkiej płyty. Spójrzcie na fasadę. Mamy takie kamienne bloki i właśnie z takich kamiennych bloków wcześniej precyzyjnie przyciętych ową katedrę zbudowano. Jednym z autorów tego dzieła był słynny Juraj Dalmatinac, wielki, cudowny architekt doby renesansu. Tu mamy jeszcze jedną rzecz, którą miasto chwali się, bo ma się czym chwalić. Mianowicie znowu replika owego elektrycznego oświetlenia. A przy okazji też widzimy... Basta così! Przy okazji widzimy też, gdzie jesteśmy. No, jesteśmy po prostu 30 metrów od morza. Stąd widać idealnie to wspaniałe położenie miasta. No więc mamy rzekę, to Krka. I ona wpada do tej zatoki, łącząc się z morzem, tylko owym wąskim kanałem. No więc po pierwsze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo od wiatrów i sztormów, zwłaszcza że morze od razu nie jest otwarte, tylko również jest osłonięte archipelagiem Kornatów. No i fortyfikacje. Fortyfikacje zbudowane przez Wenecjan, by bronić to miejsce od Turków. Pierwsza twierdza już jest tam hen w oddali przy wejściu do kanału. Poniżej mamy przy samym mieście twierdzę Świętego Michała. Tam zresztą wspaniale położony cmentarz Świętej Anny. To jest miejsce dostępne na piechotę. Trzeba po tych schodach iść po prostu do góry, do góry, do góry, do góry i dochodzi się w to miejsce. A my jesteśmy w fortyfikacjach jeszcze wyżej położonych i potężniejszych, no ale o nich już tam dalej. Wielkie armatnie działo, no dzisiaj skierowane w stronę osiedla bloków z czasów Jugosławii, ale kiedyś to było skierowane w stronę namiotów padyszacha, wezyra, które mogły się tam pojawić. To była przez kilkaset lat niezwykle gorąca granica, chociaż Turcy nigdy Šibenika nie zdobyli. To jest twierdza świętego Iwana, czyli świętego Jana. Obok mamy kolejną fortyfikację. Ona się skrywa wśród śródziemnomorskich sosen, ale tam jest, to jest twierdza Barone. No i to był cały wielki kompleks obronny razem z ową twierdzą tam. Rzeka Krka. Mówiłem o słowiańskości Šibenika, o tym, że założyli go dawni Chorwaci.
rzeka Krka, wyspa Krk, książę Krak. Tak, biała Chorwacja była w okolicach Krakowa i kiedyś to było prawdopodobnie jedno słowiańskie plemię. No i to była Wenecja, jak większość miast Dalmacji, albo u początku średniowiecza, no niemal wszystkie. U początku, raczej w środku. Również Dubrownik potem się wyzwolił spod zależności weneckiej, ale był on częścią tego ogromnego weneckiego organizmu. No więc oczywiście, jak Wenecja, to były tu i wpływy włoskie. Ma włoską nazwę Szybenik, Sebeniko, ale zawsze dominował tu żywioł słowiański. O ile pobliski Zadar, niedaleko, w tamtą stronę, pobliski Zadar był w dwudziestoleciu międzywojennym eksklawą włoską, czyli był częścią Włoch, która nie graniczyła z resztą Italii. No i ludność była włoska. Tak, tu ludność była słowiańska w Zadarze po II wojnie światowej. No tak jak Szczecin stał się Szczecinem i nastąpił egzodus autochtonów, część sama wyjechała, część wysiedlono, przyszła nowa ludność, to stało się również w Zadarze. Tutaj nie. To jest po prostu przykład słowiańskiego Śródziemnomorza. Szybenik zostawiliśmy za tym mostem. Tam mamy główny nurt ujścia rzeki Krka. Ale tutaj mamy mnóstwo cudownych zatoczek, mnóstwo miejsca do plażowania z wodą słono-słodką. Tutaj za zakrętem wypoczynkowy raj dla Szybeniczan i nie tylko. Miejscowość Zaton. A oto i Zaton jako taki. Konoba przy samym morzu. Konoba nazywa się Feral. Chodzi o taką latarnię, która pokazywała kiedyś drogę rybakom i marynarzom. Słońce zaszło i jest potworna duchota, sparina, jakby powiedzieli miejscowi. A dzisiaj, późnym popołudniem, wczesnym wieczorem czeka nas, zresztą sami zobaczycie, niezła uczta. No ale nie zmienia to postaci rzeczy, że po tym wspinaniu się po szybenickich schodach coś trzeba zjeść. To jest cywni riżot, nie moje zamówienie, tylko Andrzejka. To jest człowiek rozsądny i on wie, co tutaj należy zamawiać. Ja wziąłem może mniej dietetycznie, ale jakże typowo. Coś, co bardzo rzadko pojawia się w restauracyjnych menu, no chyba że jesteśmy w Splicie. Jest to bowiem paszticada. Paszticada, czyli miejscowa pieczeń wołowa, tak trzeba by powiedzieć. Mamy pieczeniową wołowinę, która jest szpikowana, to tutaj pewnie widać, a nawet jeśli nie widać, to na pewno tak jest, szpikowana kawałkami pancety albo też prszutu i duszona. Czerwone wino, na końcu słodkie wino, jarzyny oraz suszone owoce, śliwki i figi. Potem ten sos jest przecierany i to podaje się saniokima, czyli po prostu z ziemniaczanymi kluseczkami. Ja to bardzo lubię. Chociaż akurat ta paszticada figurowała w dziale ciepłych przystawek, to nie jest przystawka, ale mamy chwilę przerwy. Zjemy drzemeczka, siesta i wieczorem znowu do boju, do Szybenika. Dobra paszticada. A, wichar. Może będzie burza. Zobaczymy. Popołudniowa siesta odbyta. Deszcz, który wisiał w powietrzu, rzeczywiście spadł. No i mokre są jeszcze ulice, a też niebo oczyściło się i jest prawie całkowicie błękitne. Powietrze też jest lżejsze. No i to wszystko sprawia, że z jeszcze większą ochotą wróciliśmy znowu do Szybenika. No widzicie, nie da się tego widoku pomylić z niczym innym. To jest przecież katedra świętego Jakuba. Ale wróciliśmy tutaj w zapowiadanej już kolacyjnej sprawie. Chociaż nie będzie tutaj chodziło tylko o jedzenie.
Jesteśmy znowu w Szibeniku, żeby pokazać wam miejsce niezwykłe. Niezwykłe co najmniej z kilku powodów. W roku 1858 rodzina Montanari otworzyła w tym właśnie budynku pierwszy parowy młyn w całej Dalmacji. No, chodziło o sprawy logistyczne. Morze jest, no w zasadzie zatoka, no ale to fragment morza i rzeki. Zatoka jest ile? 50 metrów stąd, więc łatwo było przywozić coś, czym działa się we młynie, czyli ziarno. To był młyn, ale przy okazji była to również fabryka, wytwórnia, manufaktura, jakbyśmy wtedy powiedzieli, makaronu. No i to się mieściło wszystko na dole, a na górze była część rezydencjalna. No i teraz dochodzimy do clou całej historii. Otóż, jak zapewne wiecie, ale wypada to przypomnieć, od Kongresu Wiedeńskiego do końca I wojny światowej to była Austria. I właśnie tutaj, w tej części rezydencjalnej, w roku 1875 nocował sam najjaśniejszy pan, cesarz Franciszek Józef, razem z jej wysokością Sisi. Tak, Franz Józef odwiedził 2 razy Szibenik, ale tylko raz był tutaj z Sisi. No i teraz, co jest teraz? Bo to najważniejsze. Tutaj za chwilę będzie działać restauracja. Ona jest w trakcie prób. Zresztą nie tylko restauracja. Dobra, opowiem wam to wszystko w środku, bo mamy tutaj jeszcze jeden wątek, który łączy Dalmację z resztą Austro-Węgier i z Krakowem. Otóż musicie wiedzieć, że miejsce to kupił kolega z Krakowa. Ponieważ jest z Krakowa, więc wie, jakie znaczenie ma historia tego miejsca. A że również jest człowiekiem niezwykle rozsądnym, więc nie sprowadził tutaj z kraju kogoś, kto będzie gotował rosół i podawał schabowe z mizerią. Nie. On jest właścicielem, natomiast wszystko, co jest w środku, o tym decydują miejscowi. To będzie nie tylko restauracja. Tutaj jest początek winoteki. Oczywiście w piwnicy jest znacznie więcej wina, ale chodzi o to, by były tutaj najlepsze flachy z całej Chorwacji. Tutaj będą delikatesy. No, skoro jest restauracja i ma moc przerobową, to można robić różne miejscowe specjały, no i po prostu sprzedawać je na wynos. Widzieliście te keje. Tam mogą cumować jednostki. Wystarczy przejść przez jezdnię i wziąć sobie coś delikatesowego. Muszę przyjrzeć się, przepraszam, tym flachom tutaj. No tak, to jest również doskonały pomysł. Mamy nie tylko Dalmację, mamy całą Chorwację. No to jest Krauthacker. Mam przyjemność Wlada znać osobiście. To jest Slawonia. Doskonałe białe wina. No to jest Grk, czyli Korczula. Najlepsze, co w butelkach z całej Chorwacji mamy. Przepiękne wnętrze. No jeszcze detali nieco brakuje. Jak mówię, to jest rozruch. Za tydzień to już będzie działało, więc jak wy to obejrzycie, to będzie działało z pewnością. Otwarta kuchnia. No i coś, co za chwilę będzie i naszym udziałem, a pewnie będzie też przynajmniej kilka razy w miesiącu udziałem gości. Klapa. Klapa już pije aperitiwy i gotuje się do występu. Zobaczcie, jakie cudo.
To, co jedliśmy dzisiaj na obiad, było dobre, ale to, co mam przed sobą, gra w zupełnie innej lidze. To jest również ekstra klasa. Mamy tutaj po prostu górmańską chramę. Dobra, przystawki, na nich się nie będę skupiał, bo to są po prostu dobre, miejscowe produkty pod postacią wędlin, serów i solonych ryb, ładnie ułożone na talerzu. Ale mam też 3 dania, które od początku do końca powstały tutaj w kuchni. Zacznijmy od zupy. Tutaj nie ma tak wielu zup. No, zupa rybna, to wszyscy wiemy, że jest. A to jest, moi drodzy, pire z groszku i mięty. W dodatku jest to chłodnik. Wspaniała rzecz. Ta mięta nie gra pierwszych skrzypiec, więc nie mamy tutaj poczucia, że jemy brytyjski sos do baraniny albo też jagnięciny. Świetna kompozycja. To piękne. Niech was nie zmyli kolor. To nie jest polenta vel mamałyga vel pura. To jest pianka marchewkowa. Pianka. Dlaczego mówię pianka? Dlatego, że marchewka została ugotowana, została zmiksowana, a następnie została wsadzona do syfonu. I właśnie z tego syfonu wyszła. Stąd konsystencja tego absolutnie muślinowa. Płatki chili, piniole podprażone, pieprz syczuański, ale co jest na tym? Poza tym, że mamy szpinak właśnie z piniolami, to jest mianowicie żabnica. Żabnica, czyli genialna ryba metodą sous vide przygotowana. O ile steki metodą sous vide robione nie są dla mnie czymś, co wzbudza niezwykły entuzjazm moich smakowych kubków. Tak, ryba w ten sposób zrobiona to jest absolutnie genialna rzecz. Mamy kondensat, wszystko co w tym najlepsze, a soków nie straciło. Świetna rzecz. To jest arcyciekawe. Arcyciekawe również z powodów historycznych. Skradin. Miejscowość niedaleko stąd. To był tak naprawdę jedyny tutaj poważny port, który był w rękach Turków. I była to pewnego rodzaju brama do Bośni. W Bośni siedzieli Turcy, no i chcieli mieć to, do czego byli przyzwyczajeni również w innych miejscach, w których siedzieli. Czyli chcieli mieć mnóstwo przypraw wonnych, korzennych i to wszystko przez Skradin szło. Zatem to już czuć, że pachnie gałką muszkatołową i cynamonem, ale sos, 3 rodzaje mięsa, kogut, cielęcina i wołowe ogony. Gotowane metodą jakby risotta, gotowane przez 8-9 godzin, aż mięso nie odejdzie od kości i można zrobić właśnie taki niezwykle skondensowany sos, który tutaj nie jest podawany z ryżem, tylko z makaronem. Takim właśnie domowym makaronem, bardzo podobny na korczuli się jada. Jada się go w ogóle w Dalmacji. No i teraz... I teraz wam powiem, że to w kategorii makaronowej, no i w ogóle w kategorii treściwości tego sosu i kondensatu smaku jest rzecz niezwykła, a do tego piękna historia. W kieliszku mam poship, czyli rzecz z korczuli. I cóż ja mogę powiedzieć? Ponad to, że w moim sztambuchu kulinarnych must have'ów, że się po polsku wyrażę, to miejsce jest już wpisane wielkimi literami. Mlin Montamarii. Fina chrana. Onak prawi jest sam, osudzie na ziemi,
królestwo